Zapraszam na test najnowszej Skody Kodiaq w najbardziej sportowej wersji napędowej RS, która w tym roku dołączyła do wcześniejszych wariantów silnikowych. Topową wersję z przodu poznacie po innym zderzaku oraz po oznaczeniu RS na atrapie chłodnicy. Dla porównania, tak wygląda z przodu wersja Sportline. Widać wyraźną różnicę, prawda? Z boku wersję RS poznamy po standardowych czerwonych zaciskach hamulcowych oraz charakterystycznym wzorze fel kolumniowych. Kodiaq to potężny SUV o długości około 476 cm oraz rozstawie osi, który wynosi około 279 cm. Wymiarami zbliżony jest na przykład do Volvo XC60 albo Hondy CR-V. Zerknijmy teraz na tył pojazdu, który też jest charakterystyczny dla tej wersji. Jeśli zobaczymy przed nami nową Skodę Kodiaq z dwoma końcówkami układu wydechowego, to możemy być pewni, że jest to właśnie wersja RS. Dodatkowo na zderzaku jest też taka czerwona, wąska listwa. Na klapie bagażnika jest też oznaczenie RS. Oczywiście końcówki wydechu są prawdziwe, a dźwięk silnika jest całkiem przyjemny. Zmienia się on w zależności od trybu jazdy, ale jest wspomaganym głośnikiem. W trybie Sport brzmi bardzo podobnie jak sześciocylindrowiec. Za chwilę przejdziemy do kolejnej części testu omawiając silnik, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo Twoja aktywność w postaci lajków, komentarzy, udostępnień filmu ułatwi mi pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Z góry dziękuję. Pod maską pracuje 4-cylindrowy silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 265 koni mechanicznych i momencie 400 Nm, którego dźwięk właśnie słyszycie. Co istotne, napędzane są 4 koła za pośrednictwem 7-biegowej automatycznej skrzyni DSG. W poprzedniej generacji Kodiaq RS miał silnik słabszy o 20 koni mechanicznych, więc jest to pozytywna zmiana. Zgodnie z deklaracją producenta, przyspieszenie do setki wynosi 6,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 231 km/h. Jak widzicie, maskę można podnieść bez żadnego wysiłku, bo mamy siłowniki. Tradycyjnie w Skodzie jest też super rozwiązanie w postaci zintegrowanego lejka do nalewania płynu. Wracając do osiągów silnika, zrobiłem też swój pomiar przyspieszenia. Będąc pasażerem na pokładzie, wyszło mi 6,66 do setki, więc bardzo blisko do danych fabrycznych. Moje wyniki przyspieszeń właśnie widzicie. Pewnie gdybym był sam bez pasażera, pomiar byłby jeszcze bardziej zbliżony do wyniku katalogowego. Może nie są to brutalne osiągi, ale z pewnością bardzo dobre. Można się na trasie poczuć bardzo pewnie przy wyprzedzaniu. Realnie w tej wielkości SUV-ach na drodze będzie niewielu mocniejszych zawodników. A tak wygląda cała gama jednostek napędowych dostępnych w Skodzie Kodiaq. Mamy w czym wybierać, bo jest aż 6 silników do wyboru. Ciekawi jesteście, jaka jest pojemność zbiornika paliwa? Pod tym względem Kodiaq RS nie wyróżnia się wśród konkurencji, bo pojemność w tej wersji wynosi 58 litrów. Dla porównania Honda CR-V ma zbiornik 57 litrów, ale już Volvo XC60, zaliczane do segmentu premium, ma aż 71 litrów. U konkurencji jednak nie znajdziemy na wyposażeniu standardowym skrobaczki do szyb oraz parasola w drzwiach. Dla mnie, szczególnie parasol w drzwiach, to już jest wyposażenie premium. Dajcie kciuk w górę, jeśli Wam się podobają takie akcesoria. Zaraz omówimy sobie, jakie wyszło mi spalanie w teście, ale kończąc już temat stylistyki zewnętrznej, zobaczcie, jak prezentują się światła Kodiaqa. W wersji RS otrzymujemy m.in. w standardzie nie tylko reflektory Top Matrix, ale też pas świetny na przednim grillu. Pozostałe światła są też oczywiście wykonane w technologii LED.
Za chwilę omówimy temat zużycia paliwa, ale zwróćcie teraz uwagę, że nawet na grafice mamy też dokładnie Skodę Kodiaq RS. Ja osobiście bardzo doceniam takie detale. No i teraz tak, sprawdźmy, jak wygląda zużycie paliwa w mieście na dystansie 127 km. Średnia prędkość 18 na godzinę. Zużycie wyszło 12,4 litra na 100 km. Przyznam szczerze, że nie jeździłem w dużych korkach, ale jednak była to jazda w mieście, stawanie na światłach, czasem oczywiście testowanie różnych trybów jazdy, więc nie jest to może mało, ale jest to silnik typowo benzynowy, nawet bez miękkiej hybrydy o dużej mocy, więc myślę, że nie jest to też jakiś taki wynik bardzo wysoki, powiedziałbym. Natomiast na drodze ekspresowej na dystansie 237 km przy średniej prędkości 111 km na godzinę zużycie wyszło mi 9,9 litra na 100 km. Jeśli użytkujecie na co dzień takie auto lub poprzedniej generacji z silnikiem 2.0 TSI o mocy 245 koni mechanicznych, dajcie znać w komentarzu, ile wynosi zużycie paliwa w Waszym przypadku. To na pewno będzie cenna informacja. No i nasze profile jazdy. Możemy oczywiście te profile jazdy również wybierać tym pokrętłem. Zobaczcie. Więc w każdym momencie mogę je zmienić. Ciekawostką jest to, że w trybie indywidualnym możemy sobie na przykład chociażby ustawić dźwięk silnika na zewnątrz. Zawieszenie może być bardzo komfortowe, normalne, sportowe i tutaj rzeczywiście naprawdę czuć różnicę między zawieszeniem sportowym a komfortowym. To jest duża różnica. Komfortowe to może nie jest porównywalne z zawieszeniem pneumatycznym, ale ten komfort jest naprawdę duży. Natomiast sportowe zawieszenie jest naprawdę twarde. No i inne tutaj tryby jazdy. Teraz odpalimy silnik. W trybie normal mamy wrażenie, że słyszymy duży 5-cylindrowy silnik. W trybie komfortowym prawie tego dźwięku z zewnątrz nie słychać. No ale jak już włączymy tryb sport, to mamy wrażenie, że pod maską jest silnik 6-cylindrowy. Dźwięk w mojej ocenie jest bardzo naturalny, a ponieważ głośnik jest przy układzie wydechowym, jest też wyraźnie słyszalny na zewnątrz. Fajnie, że w trybie indywidual możemy ustawić sobie praktycznie dowolną konfigurację, na przykład silnik w trybie sportowym, do tego dowolną twardość zawieszenia i dowolne ustawienie dźwięku z głośnika lub po prostu wyłączenie go. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony dobrym poziomem wyciszenia. Na letnich oponach przy prędkości 120 km na godzinę, jak widać bez opadów, w trybie komfortowym przyrząd pokazał około 67 dB. Taki poziom wyciszenia możemy spotkać w SUV-ach marek premium, więc naprawdę jest dobrze. Jak się można domyśleć, przy prędkości 90 km na godzinę też było cicho. Mój pomiar wykazał około 63 dB. Czy Wy też jesteście zaskoczeni tak pozytywnie jak ja? Kluczyk w Skodzie Kodiaq RS jest taki sam jak w innych wersjach. Podobne wrażenie mam co do materiałów użytych do wykończenia bagażnika, ale wykończenie jest oczywiście na dobrym poziomie. Bagażnik jest jednak wyjątkowy w swojej klasie pod względem pojemności, bo w wersji standardowej oferuje aż 910 litrów. Dla porównania w Volvo XC60 dostajemy 613 litrów, w BMW X3 570 litrów, a w Hondzie CR-V 587 litrów.
Jak widzicie, pod tym względem konkurencja nie ma szans. Pod względem wykończenia i funkcjonalności, w mojej ocenie, bagażnik Skody nie odstaje od klasy premium. Dodatkowo, opcjonalnie, możemy mieć też trzeci rząd siedzeń. W klapie bagażnika mamy aż dwie lampki LED. Roleta jest zamontowana w prowadnicy i zobaczcie, jak łatwo się ją składa. Zwróćcie uwagę, że próg bagażnika jest równy z podłogą w górnym położeniu. Po prawej stronie mamy kolejną lampkę LED. Jest też gniazdo 12V, 3 solidne haczyki, w tym 2 rozkładane. Praktycznie cały bagażnik mamy wykończony wykładziną. Po lewej stronie jest prawie analogicznie jak po stronie prawej, ale zamiast gniazda 12V mamy dodatkową półkę. Tylną kanapę możemy przesuwać w zakresie 18 cm. Posiada ona też regulację pochylenia oparcia. Zmierzyłem odległość bagażniku po odsunięciu kanapy i wyszło mi około 118 cm, a z kolei przy kanapie maksymalnie cofniętej było to około 100 cm. Do oparcia fotela kierowcy jest około 194 cm, ale fotele z przodu mają funkcję komfortowego wysiadania i mogą się cofać przy wysiadaniu, jeśli tą funkcję ustawimy. Po rozłożeniu oparć tylnych siedzeń podłoga jest, jak widzicie, prawie równa. Pod podłogą bagażnika możemy umieścić złożoną ruletę, jest na to specjalne, zaplanowane miejsce, a do tego jeszcze jest dużo miejsca na inne przedmioty. Zobaczmy, jak wygląda drugi rząd siedzeń. Zacznijmy od boku drzwi. Górna część jest twarda. Tutaj mamy element ozdobny. Ta część jest również twarda. Oparcie łokcia miękkie. Ta część twarda. Kieszeń jest twarda. No i teraz zerknijmy na wnętrze. Fotele mamy skórzane, łączone ze skórą ekologiczną, czyli skóra prawdziwa łączona ze skórą ekologiczną. Co ważne, fotele są przesuwane. Jest tutaj też regulacja pochylenia oparcia w dość dużym zakresie. Można to regulować. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to bardzo przestronne wnętrze. No dobra, wsiadamy. Ilość miejsca na stopy bardzo duża. Trudno mieć jakieś uwagi, jakiekolwiek. Odległość kolan do oparcia bardzo duża. Jest to fotel kubełkowy, ale tylna część jest miękka. Mamy gazetownik plus jeszcze miejsce na przykład na telefon. No i teraz miejsce nad głową. Jest tutaj dach panoramiczny, ale miejsce nad głową mam jeszcze tyle. Jest bardzo duży zapas. Jest tutaj natomiast niestety dość spory tunel środkowy. No ale cóż, na to nie poradzimy.
W środkowej części mamy nawiew od trzeciej strefy klimatyzacji, a na wyświetlaczu widzimy, jaka jest temperatura oraz w naszym wypadku, czy działa opcjonalne podgrzewanie skrajnych miejsc tylnej kanapy. Spodziewałem się, że będzie możliwość regulacji tych funkcji z tylnego rzędu, ale niestety można to zrobić tylko i wyłącznie na ekranie centralnym. Jeśli interesuje Was, jak wygląda podświetlenie wnętrza z tyłu oraz czy jest podświetlone podłoże przy wysiadaniu, to w prawym górnym rogu umieszczam kartę do filmu dla wspierających kanał. I poniżej jeszcze mamy gniazdo 12V oraz dwa gniazda USB-C. A teraz sprawdźmy, czy możemy z tyłu wygodnie przewozić kubek termiczny i puszkę 250 ml. Są tutaj ogólnie 3 otwory. Kubek termiczny, jak widać, on do końca nie wchodzi, ale trzyma się bardzo stabilnie. Także 2 kubeczki zupełnie swobodnie mogą tutaj się znaleźć. Puszka 250 ml również się zmieści. Troszkę się tutaj lekko odchyla, ale no myślę, że nawet być może i 3 by weszły. 2 kubki i puszka. No ale mogło być ciut ciasno. Myślę, że jednak nie ma podstaw do narzekania. W większości przypadków sobie poradzimy bez problemu. Jak widać, fotele mają czerwone przeszycia, czerwoną nicią. Czerwona nić się pojawia również tu na podłokietniku i rączce. Na fotelach z każdej strony też mamy uchwyty. Tu jest również haczyk. Haczyk znajduje się również w tym miejscu. Moim zdaniem trudno więcej oczekiwać, no może poza tym, że nie ma możliwości regulacji trzeciej strefy klimatyzacji z tylnej kanapy. Teraz zerknijmy na pierwszy rząd siedzeń. Zaczynając od boku drzwi. Górna część jest delikatnie miękka. Tu mamy element ozdobny. Ta część jest miękka. Oparcie łokcia ogólnie jest miękkie. Mamy też fajne przeszycie. Bardzo miło widzieć tutaj wykładzinę, która schodzi do końca kieszeni. Wewnętrzna z kolei część już jest plastikowa. No i tutaj ten element jest z plastiku. Mamy tutaj fantastyczne sportowe fotele kubełkowe z bardzo dużą regulacją, bo w zasadzie jest pełen zakres tej regulacji. Regulacja pochylenia siedziska. Ręcznie już możemy sobie wydłużyć siedzisko. No i reszta to już w zasadzie pełna regulacja elektryczna. Fotele bardzo ładnie wyglądają. Zagłówki są zintegrowane z napisem RS. Jest to skóra naturalna łączona ze skórą ekologiczną. Naprawdę to wygląda dobrze. W dolnej części, jak widać, mamy elementy metalowe na pedałach. No i mój ulubiony podłokietnik w Skodzie, który ma regulację wysokości i też regulację długości. Zerknijmy sobie na pozostałe elementy, jak wygląda jakość wykończenia. Słupek jest pokryty materiałem. Deska rozdzielcza jest w tej części miękka.
Tutaj jest również miękka. Tu pewnie jest skóra syntetyczna z przeszyciem. Ładny element ozdobny. Tu już jest też miękko. Schowek w dolnej części jest twardy. Wewnątrz jest twardy plastik, ale mam jeszcze schowek górny. No i tutaj już jest wykończenie gumą na dnie. Także to mi się podoba. Zobaczmy dalej. Doskonałym rozwiązaniem są widoczne przyciski, a jednocześnie będące też pokrętłami wielofunkcyjnymi. Pod tym środkowym pokrętłem możemy sobie ustawić 4 funkcje z 6, jak się nie mylę. Ja wybrałem sobie regulację głośności dla pasażera, tryby jazdy, siłę nawiewu oraz kierunki nawiewu. Zewnętrzne pokrętła umożliwiają z kolei regulację temperatury, a po wciśnięciu mamy funkcję podgrzewania foteli i wentylacji. Pod tymi przyciskami mamy gniazda USB-C. Tutaj też przyciski fizyczne. Uwielbiam, jak mamy roletę. Świetnie to wygląda. No i też nie widać przez szybę, co przechowujemy w samochodzie. Ta półeczka jest też gumowana, także na przykład pilot nam się nie przesuwa. 2 miejsca na telefony. Też to jest rozwiązanie premium wraz z ładowarką indukcyjną, oczywiście w zależności od wersji. Pod kolejną roletką skrywa nam się czyścik do ekranu. Fantastyczna rzecz. Zawsze to mam pod ręką. No i teraz dalej. 2 miejsca na kubeczki. Przy czym tutaj ta część jeszcze jest regulowana. Sprawdźmy, jak to się sprawdzi w naszym przypadku. Puszka 250 ml. No idealnie wręcz. Pasuje. Kubek termiczny. Mieści się też bez problemu. Nawet razem z puszką. No a co się dzieje w sytuacji, jeśli kierowca i pasażer ma taki sam kubek termiczny? No to robimy tak wtedy. Możemy to rozsunąć. I tutaj się mieści kubek. Tak samo tu. No idealne. Rozwiązanie to jest po prostu fantastyczne. Nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o przewożenie tego typu rzeczy, ale również, gdyby nam jeszcze brakowało miejsca, kubek bez problemu albo butelka mieści się w kieszeni. No i teraz tak, pod podłokietnikiem mamy jeszcze dodatkowy schowek, który na dole jest wyłożony wykładziną. Pięknie. Naprawdę jest wykończenie bardzo, bardzo fajne. Natomiast obsługa skrzyni biegów znajduje się w tym miejscu. Poprzez przekręcenie wywołujemy jazdę do przodu, do tyłu, parking, ewentualnie tryb sportowy skrzyni biegów.
chociaż w trybie sport nam się sama ustawi. Także tak to wygląda. Widoczność z przodu oceniam dobrze, ale po raz pierwszy zdecydowałem się zmierzyć słupki A. Po lewej stronie mój pomiar wykazał około 10 cm wraz z ramką drzwi. Zastrzegam, że nie jest to pomiar idealnie precyzyjny, bo ramiona suwmiarki są trochę za krótkie. Z kolei słupek po prawej stronie z pozycji kierowcy wydaje się trochę węższy, bo nie widać w całości ramki drzwi. W tym wypadku można przyjąć, że jest to około 9 cm. Być może za jakiś czas zrobię taki pomiar w innym testowanym aucie i będzie jakieś porównanie. Za chwilę spróbujemy tej wisienki na torcie i zobaczymy, jak jeździ i hamuje Skoda Kodiaq RS. Teraz jednak, jeśli chcesz docenić mój film i pomóc mi rozwijać kanał, podbij film, wciskając widoczny na zdjęciu przycisk. Przycisk ten będzie widoczny chyba tylko na telefonie przez 7 dni od premiery, po przesunięciu widocznych zakładek w lewo. Z góry dziękuję. Nowa Skoda Kodiaq RS, pomimo że jest jeszcze mocniejsza od poprzednika, w mojej ocenie nie jest samochodem, w którym najważniejszą cechą jest dynamika jazdy. Ja w tym aucie poza sportowym silnikiem bardzo doceniam komfort, gabaryty oraz przestronność wnętrza. Jeśli jednak chcemy pojeździć szybciej i ostrzej, to mamy świetną trakcję dzięki napędowi na 4 koła i elektronicznej szperze. Napęd na obie osie realizowany jest przez wielopłytkowe sprzęgło, wspomagane przez różne czujniki, a umożliwia to przekierowanie do 100% momentu obrotowego na tylną oś i do 85% na jedno koło. Daje to naprawdę ogromne możliwości trakcyjne i pewność w prowadzeniu. Napęd na wszystkie koła umożliwia Skodzie Kodiaq RS ciągnięcie przyczepy nawet o masie do 2,5 tony. Testowana 5-miejscowa wersja była wyposażona w 17-calowe tarcze hamulcowe o wymiarach 340 na 30 mm z przodu oraz 310 na 22 mm na tylnej osi. Przetestowałem te hamulce i w moim teście, hamując z prędkości 70 km/h do zera, wyszło mi 1,8 sekundy na dystansie 17,48 cm. Pozostałe wyniki właśnie się Wam wyświetlają. Mam wrażenie, że skuteczność tych hamulców jest w zupełności wystarczająca do tego samochodu. Nie znam niestety odpowiedzi, jak ten układ hamulcowy zachowuje się przy wielokrotnym powtarzanym po sobie intensywnym hamowaniu. Ale myślę, że szkoda, że nie ma w opcji dostępnych typowo wyczynowych hamulców. Skoda Kodiaq RS to topowa wersja wyposażenia, w którego standardzie mamy m.in. reflektory Top Matrix LED. Komfort jazdy z takimi reflektorami jest niesamowity. Zobaczcie sami, a w tym czasie zerknijmy na aktualny cennik. Cena tej wyjątkowej wersji wynosi 243 600 zł. Z kolei najtańsza obecnie promocyjna wersja Skody Kodiaq to wydatek około 170 000 zł. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie Skodę Kodiaq RS oraz jej cenę, mając na uwadze bogate wyposażenie seryjne. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Ci się podobał i zasłużyłem na Twój kciuk w górę oraz podbicie. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!